Cześć, jestem Janek i dzisiaj spróbuję odpowiedzieć Wam na 3 pytania. Czy warto kupić drogi rower? Jaki rower jest drogi? I jaki jest Rondo Root X? Dzisiaj nietypowo, nie zacznę od szczegółów roweru, tylko od odpowiedzi na tytułowe pytania, więc jeżeli ciekawi Was sam rower, to zostańcie do końca. Postanowiłem też przetestować trochę inną formę nagrywania, taką bardziej vlogową, wzorem innych youtuberów, więc dajcie znać w komentarzach, czy wolicie takie statyczne nagrania z podłożonym głosem i przebitkami, czy coś takiego, gdzie ja sobie jeżdżę i gadam, czy Wam to nie przeszkadza. Czy warto kupić drogi rower? Warto i nie warto jednocześnie. Oczywiście to są rozważania takie czysto teoretyczne. Zakładamy tutaj, że budżet nie jest największym problemem i po prostu chcecie wybrać rower dopasowany do siebie. No, pierwsze 2 przypadki są moim zdaniem dosyć oczywiste. To znaczy, jeżeli ścigacie się naprawdę tak na poważnie w zawodach, liczy się każdy gram, liczy się po prostu tutaj pełna efektywność, no to wypasiony rower, no może nie z najwyższej półki, ale po prostu drogi, oczywiście no ma sens, no bo tutaj jesteśmy nastawieni na osiągi, na jak najlepszy wynik. Drugi przypadek to jest przypadek kolarza amatora, ale takiego gadżeciarza. No ja na przykład jestem gadżeciarzem, mnie te wszystkie zabawki cieszą, mnie to ciekawi, te wszystkie różne rozwiązania. I uważam, że jeżeli ktoś też ma podobne podejście i dba o ten rower, bawi się tym i ma to powodować, że po prostu będzie mu się bardziej chciało jeździć, testować co chwilę coś, no to ma to sens, no bo to po prostu zachęca do jazdy, sprawia jakąś radość, jest to jakaś tam pasja, więc w tym wypadku myślę, że też warto taki rower kupić i warto kupić tak naprawdę od razu rower z dobrej półki, niż kupić jakiś najtańszy, a potem wszystko w nim wymienić, bo to wyjdzie na pewno dużo drożej. Ale są też 2 inne przypadki i 2 inne aspekty spojrzenia na to, czy jest sens, żeby kupować drogi rower. Pierwszy jest taki, że nie każdy się tym interesuje. Niektórzy traktują rower czysto użytkowo. I czy kupowanie w tym wypadku czegoś, co jest po prostu drogie, a potem nie będziecie ani się tym cieszyć, ani o to dbać, no uważam, że nie ma to sensu. A drugi przypadek, gdy nie warto kupować drogiego roweru, to jest taki już czysto użytkowy. Mam tutaj na myśli na przykład podróżowanie, częste podróże pociągiem z rowerem, że gdzieś sobie dojeżdżacie, potem wracacie albo odwrotnie. No wtedy trochę to nie ma sensu. Ja to znam z autopsji, wiem, że no nieraz woziłem rower pociągiem i jeżeli jeździcie poza sezonem, to jest ok, aczkolwiek też tam te haki na przykład do powieszenia roweru często nie są carbon friendly, że tak powiem. A druga rzecz jest taka, że no jeżeli pojedziecie w sezonie wypchanym pociągiem, to często w przedziale dla rowerów będzie po prostu nawalone mnóstwo ludzi, jakieś walizki się walają i to też jest raczej stresująca sytuacja. No ja kiedyś też tak jechałem i po prostu co chwilę ktoś mi albo się próbował ten rower oprzeć, albo jakąś walizę w niego gdzieś tam władować, wcisnąć. No więc jeżeli będziecie jechali z drogim karbonowym rowerem w takiej sytuacji, no to raz, że ryzyko uszkodzeń jest bardzo duże, 2, że będzie po prostu Was to stresowało i nie jest to moim zdaniem optymalna sytuacja, więc do takiego jeżdżenia sobie z pociągiem, do jakichś częstych podróży, do wypraw, no ja bym wybrał raczej rower jakiś tańszy, aluminiowy, którego po prostu nie będzie tak szkoda. Ja mam trekkinga aluminiowego i zdecydowanie łatwiej mi się wiezie ten rower pociągiem, gdy mam świadomość, że nawet jak ktoś gdzieś tam coś uderzy, no to nie będzie to koniec świata, niż jak jeżdżę z karbonową szosą, gdzie wiem, że no każde walnięcie w ramę, ukłucie czy uderzenie to może być już naprawdę duży kłopot. Więc w takich sytuacjach, jeżeli rower traktujecie czysto użytkowo albo po prostu jest to jedna z form spędzania wolnego czasu, a nie jesteście jakimiś super zapaleńcami, zdecydowanie moim zdaniem nie warto kupować drogiego roweru, bo on raczej nic Wam nie da, a będą z tego tylko jakieś kłopoty. Oczywiście jest też trzeci aspekt zakupu drogiego roweru, to znaczy kradzież, no ale jest to dosyć jasna sprawa. Jeżeli nie macie gdzie trzymać roweru, trzymacie rower w piwnicy czy na zewnątrz, no to wtedy na pewno kupowanie drogiego roweru
trochę mija się z celem, bo możecie się go bardzo łatwo pozbyć. No to teraz kolejne trudne pytanie, to znaczy jaki rower jest drogi? Oczywiście każdy ma jakąś swoją skalę, różne dochody, różne podejście do tego. Można powiedzieć, że rowery kosztują między 1500 zł a 100 tysięcy czy 110 tysięcy w tej chwili. I to jest, powiedzmy, całe spektrum cen. Wydaje mi się, że jest jakaś taka duża nieświadomość, to znaczy jeżeli przychodzi do cen na przykład samochodów, to każdy wie mniej więcej, że no, w dzisiejszych czasach samochody są bardzo drogie i jest to, nie wiem, że kupić jakiegoś kompakta, jakieś standardowe auto, to już praktycznie trzeba wydać ze 100 tysięcy czy 150 nawet czasami i jakby nikogo to nie dziwi. A w przypadku rowerów ja mam wrażenie, że często osoby kupujące rower pierwszy raz są totalnie zszokowane i nieświadome, ile rowery mogą kosztować i wydaje mi się, że 2 czy 3 tysiące za rower to już będzie świetny sprzęt i że to już jest bardzo drogo. No, nie wiem skąd się to bierze. No, rzeczywiście 15 lat temu można było kupić za 3000 rower fajny na X-Techu na przykład, na naprawdę porządnej grupie napędu. No ale w dzisiejszych czasach to już jest pewnie z 5-6 tysięcy i te ceny bardzo poszły do góry. Więc każdy ma tu swój punkt widzenia. Dla mnie rower za kilkanaście tysięcy to już jest drogi rower, ale mam świadomość tego, że dla kogoś o znacznie większych dochodach rower za 30 tysięcy to będzie dopiero drogi rower na przykład, a tak naprawdę no, w odniesieniu do skali tych cen, no to średnia półka to rzeczywiście to jest 15-20 tysięcy na przykład. Powyżej 30 to już się robi drogo. No każdy ma swój punkt widzenia, każdy to musi odnieść do swoich możliwości, ale po prostu trzeba mieć świadomość, że to nie jest tak, że 3000 i koniec i już wszystko inne to jest za drogo. No trzeba po prostu patrzeć na realia rynkowe, ceny są jakie są. Jaki jest Rondo Root X, czyli bohater tego odcinka? No zacznijmy od tego, że nie jest to mój rower. Ja ten rower pożyczam od bliskiej mi osoby, też go serwisuję. Zrobiłem na nim z kilkaset kilometrów, przejechałem też na nim poznańską korbę. No i muszę przyznać, że naprawdę uwielbiam ten rower. Jest, jak dla mnie jest bardzo, bardzo udany i dobrze, bardzo mi pasuje. Jest lekki, to jest 8,6 kg fabrycznie. Jest bardzo taki zwinny, zwrotny, ma dosyć sportową geometrię, ale mi ona jakoś odpowiada, bo ten rower jest dosyć krótki. Tutaj Reach na przykład w porównaniu do Roota CF1 G2, którą widzieliście wczoraj w shortsie na kanale, czyli tej nowszej generacji Roota, no jest krótszy tutaj, ten Reach, ta rama jest krótsza, a mi generalnie takie ramy bardziej odpowiadają, także jak dla mnie to jest naprawdę bardzo udany model. Za chwilę Wam pokażę, co tutaj było zmienione względem fabrycznej specyfikacji, no i jak to wygląda z bliska. Zanim przejdziemy do szczegółów, jeszcze jedna uwaga dotycząca wagi tego roweru. Uważam, że on w swojej cenie waży naprawdę niewiele, bo to jest 8,6 kg. Konkurencyjne rowery ważą zwykle z tej półki cenowej 9,5-10 kg. Jechałem w ostatnim czasie Vanogę Gravel, a potem poznańską korbę i na Vanodze jechałem na rowerze, który ważył 12 kg, a tu jechałem na rowerze, który ważył te 8,5 z hakiem i te 3,5 kg różnicy to była naprawdę przepaść. No, to było tak odczuwalne. Tutaj każdy podjazd to był dla mnie to była po prostu przyjemność. Ten rower prawie sam jechał i uważam, że to nie jest tak, że waga jest bez znaczenia, że co często słyszymy od producentów, gdy wprowadzają jakieś nowe modele i szukają oszczędności, wstawiając na przykład ciężkie koła, czy gdzieś indziej, powodując, że te rowery są ciężkie. Waga dla amatora przynajmniej, który może nie ma super formy, ma duże znaczenie i moim zdaniem często większe niż jakaś tam aerodynamika, 3 W oszczędzone na tym, że będzie super szeroka obręcz. No, uważam, że waga naprawdę ma znaczenie i to jest też jeden z czynników, dla których ten rower tak bardzo mi się podoba i tak fajnie mi się nim jeździ.
Jeżeli chodzi o tłumienie nierówności, to ta karbonowa rama w połączeniu z karbonową kierownicą, karbonową sztycą i grubymi oponami, bo tutaj mam 44 mm, które wypadają nawet 45 mm i niskim ciśnieniem powodują, że rower jest bardzo wygodny i tłumi, no wydaje mi się, że lepiej niż aluminiowe odpowiedniki na podobnych oponach i nawet na systemie tubeless. On jest naprawdę bardzo wygodny i powoduje mniejsze też zmęczenie od tych wszystkich wstrząsów i uderzeń. Ja tutaj też mam założoną podwójną miejscami owijkę, bardzo grubą, tego jest tutaj nawalone bardzo dużo, ale to sprawia, że chwyt jest bardzo pewny. No i rzeczywiście jest to wygodne. Ta spłaszczona kierownica też powoduje, że podparcie dla nadgarstków jest całkiem niezłe. Teraz po kolei pokażę Wam wyposażenie tego roweru. Fabrycznie były tutaj opony Schwalbe chyba X All Around 33 mm. Ja je zmieniłem na Tufo Tundero HD 44 mm, czyli sporo szersze. No ale oczywiście wjechała też tutaj dętka TPU, więc tak naprawdę ta waga się zbilansowała i rower nie przybrał na wadze. Obręcze tutaj są rondo we współpracy z Huntem. Takie trochę wyższe, to jest około 3,5 cm ma ten stożek, no ale są to aluminiowe. Ja je ważyłem, tylko niestety zgubiłem gdzieś te notatki. Jeśli dobrze pamiętam, było to około 1700-1600 gramów, więc dosyć ciężkie koła tutaj są założone. Przerzutka Shimano GRX to jest 812 ze sprzęgłem oczywiście. Tutaj napęd jest zawoskowany woskiem Bike Pro Wax. Kaseta tutaj założona to jest Sunrace 1136, więc biegi zestopniowane są dosyć gęsto, natomiast no, ten zakres przełożeń nie jest duży. Z przodu zębatka to jest GRX, tutaj jest są 42 zęby, więc to przełożenie takie najniższe jest moim zdaniem dosyć twarde i na podjazdy w górę to jest niestety za mało. Trzeba by tu było dać mniejszą zębatkę z przodu i większą kasetę z tyłu, żeby można było tym jeździć spokojnie po górach. Rama karbonowa, pedały tutaj są wymienione, znaczy założone Crank Brothersy Stamp 1, fajne, lekkie pedały platformowe, 300 gramów zaledwie ważą, bardzo dobrze trzymają buta. Rama jest bardzo ładnie wykonana, tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Są tutaj też dodatkowe punkty montażowe, na przykład do bagażnika czy do błotników. Nie ma natomiast tutaj otworów montażowych, żeby założyć sobie trzeci koszyk na bidon od dołu. No, rama ma ładny kolor, jak zobaczycie na różnych przebitkach i zdjęciach, natomiast bardzo łatwo się brudzi. To jest taki ciemny, ciemnozielony kameleon. On momentami wygląda trochę jak granatowy, momentami jak fioletowy, zależnie od kąta padania światła, ale no jest to generalnie ciemny kolor i bardzo łatwo łapie jakiś kurz. Ja wyjechałem rowerem czystym, zrobiłem dosłownie kilka kilometrów i już widać, że ta rama jest zakurzona mocno. Tylne widełki są tutaj asymetryczne, żeby zrobić więcej miejsca na koło, natomiast i tak więcej jak 45 mm tutaj nie włożycie, chyba że założycie koło 650B. Jest też taka możliwość. Jeżeli chodzi o sztycę, to jest tutaj z nią pewien problem, to znaczy mimo dokręcania z odpowiednim momentem ta fabryczna sztyca pękła. Zrobiły się takie podłużne tutaj pęknięcia i wgnioty. Wydaje mi się, że to jest to kwestia źle dobranego zacisku, bo tutaj po dokręceniu go nie zostawała żadna szczelina i efekt był taki, że on po prostu jakby ją zgniatał. W międzyczasie weszła tutaj też inna sztyca karbonowa, taka chińska, która też mimo dokręcenia z jeszcze mniejszym momentem również pękła. No i teraz przyszła na gwarancji nowa sztyca, natomiast został też wymieniony zacisk na tokena, który ma tutaj więcej miejsca. Jest to dokręcone z jeszcze mniejszym momentem, bo tutaj maksymalnie jest podawane przez producenta 5 Nm, natomiast jest to w tej chwili skręcone na niecałe 3, ale dzięki paście karbonowej się to trzyma i jak na razie ta sztyca nie pęka, więc wydaje mi się, że był to felerny zacisk sztycy. Siodełko to Selle San Marco Short Fit.
całkiem niezłe, natomiast dla osób o szerszym rozstawie kości kulszowych będzie za wąskie, bo ono ma tutaj około, mimo że ma w nazwie wide, no nie jest aż takie szerokie, wydaje mi się, że ma około 140-145 mm, więc nie dla każdego będzie to dobre rozwiązanie. Z przodu roweru mamy system Vario Geo od Rondo, czyli można sobie przestawić położenie osi przedniego koła. Teraz jest w położeniu takim wyższym, gdzie koło które powoduje, że kąty są trochę łagodniejsze, a kierownica jest trochę wyżej nad ziemią, natomiast można sobie ten rower jeszcze obniżyć. No ja z tego nie korzystałem, bo ta geometria jak dla mnie jest i tak już dosyć mocno sportowa, ale no jest taka możliwość, jeżeli ktoś chciałby się pobawić. Na karbonowym oczywiście widelcu są też otwory montażowe. Rower jest wyposażony w sztywne osie, niestety nie ma tutaj żadnej takiej dźwigienki przymocowanej na stałe do odkręcania tych kół, więc trzeba mieć imbusa 6 mm, co jest moim zdaniem kiepskim rozwiązaniem. Fajnie jakby to było jakoś zintegrowane, na przykład tak jak w moim Scotcie szosowym. Jeśli chodzi o prowadzenie linek, to jak widzicie nie są one w pełni schowane, one tutaj wchodzą przez takie inserty do ramy. No jest to rozwiązane dosyć nieszczęśliwie moim zdaniem, bo tutaj już są przetarcia na tych pancerzach. Nie wiem z czego to wynika, czy tu jest jakiś zły kąt, czy wewnątrz te inserty są zbyt jakoś ostro wykończone. Natomiast plusem jest to, że te przewody nie latają, nic nie hałasuje, nic nie stuka w czasie jazdy. Przewody wchodzą tutaj natomiast do kierownicy, która ma takie otwory od dołu i to jest fajny system, no bo omijamy też tutaj rurę sterową i nie ma problemu na przykład z wymianą mostka na jakiś standardowy. Klamko manetki GRX 600, jeśli się tutaj nie mylę, są jak dla mnie wygodne, są dosyć duże, ale są bardzo wygodne i nie mają tutaj takich jakichś ostrych wyżłobień i nacięć, tak jak jest to na przykład w GRX-ie Di2, z którego miałem okazję korzystać też w tym roku. No dla mnie te manetki są super wygodne, ten kąt tutaj też jest fajnie ustawiony, wszystko jest naprawdę dobrze dopasowane. Te klamki hamulcowe też, no to chyba tak jak w każdym GRX-ie, wykończone są, powleczone są z zewnątrz taką gumą, więc ten chwyt też jest tutaj pewniejszy. Z przodu jak widzicie jest też zainstalowany taki uchwyt do mostka aluminiowy, na którym tutaj jeździ Brighton i jeździ pod spodem nog mocowany na wyjście GoPro. Takich szczegółów tutaj jeszcze są dwie podkładki pod mostkiem, więc można by sobie to było obniżyć. No tutaj jest jeszcze kwestia mocowania torby podsiodłowej. Tutaj te otwory są na tyle blisko rury sterowej, że ta torba Tailfina litrowa, którą tu widzicie, no niestety nie daje się przykręcić na te otwory montażowe i musi być zamocowana na paski. To jest trochę dziwne, że tak się dzieje. Wydaje mi się, że to jest po prostu błąd konstrukcyjny, że trzeba było trochę te otwory przesunąć bardziej do tyłu, ale może to jest kwestia tej torby, bo innych toreb tutaj nie próbowałem jeszcze montować, żeby to sprawdzić. I ostatnie dwa szczegóły odnośnie tutaj ramy. W standardzie w pakiecie z rowerem dostaje się takie naklejki na ramę, żeby ją zabezpieczyć i to jest bardzo fajne, bo jest też taka długa naklejka właśnie tutaj na dolną rurę, żeby kamienie nie uszkadzały ramy. Są też naklejki na korby, są też takie małe naklejki na przykład tutaj, gdzie może spaść łańcuch, natomiast one trochę odchodzą. Jest też tutaj gumowa osłona już przyklejona pod łańcuch. Rama ma też możliwość zamocowania przedniej przerzutki. Tutaj te dwie srebrne śruby, no, mimo że nie pasują za bardzo kolorystycznie do tego roweru, no to jednak dają taką opcję, żeby przykręcić sobie też przednią przerzutkę albo jakąś prowadnicę łańcucha. Tutaj jest też łańcuch KMC, z którym miałem problem na wyścigu w błocie na poznańskiej korbie. Znaczy nie wiem, czy to jest kwestia łańcucha. Pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło. Rower jechał w błocie rzeczywiście bardzo dużym, w ulewie i ten łańcuch zaczął mi spadać z koronek. To jest dziwna sprawa. No nie mogłem go po prostu założyć. Było tyle piachu i błota, że no nie dało się jechać. Dopiero przemycie tego wodą spowodowało, że dało się go założyć na przednią zębatkę. No to była dziwna sytuacja. Nie wiem, czy dajcie znać w komentarzach, czy kiedyś Wam się coś takiego zdarzyło, że
rower, no, że łańcuch spadał z powodu zbyt dużej ilości piachu i błota. Kierownica to Easton EC70 Aero karbonowa o szerokości 42 cm z minimalną tutaj jakąś flarą, prawie niewidoczną. Bardzo wygodna, wypłaszczona tutaj na środku, przez to jest teoretycznie bardziej aerodynamiczna, ale jest też po prostu wygodna, bo jest dużo miejsca i dobre podparcie dla nadgarstka. Dodatkowo jest tutaj założona miejscami podwójna owijka, która już i tak jest gruba, więc tutaj naprawdę jest bardzo miękko i to bardzo poprawia tłumienie nierówności. Jest też taki naprawdę gruby chwyt, to nie każdy musi to lubić, ale mi to akurat bardzo pasuje. Mostek ma tutaj akurat dla tego rozmiaru, to jest MK, 90 mm. No ja bym go jeszcze pewnie sobie wymienił na krótszy, na jakąś 70, ale to jest akurat już bardzo indywidualna sprawa. Co ciekawe, jest na nim napisane CF od Carbon Fiber, a jest to jeden z nielicznych aluminiowych elementów tego roweru. Jeszcze tylko koła są aluminiowe, natomiast praktycznie cała reszta jest karbonowa. Już miałem kończyć to nagrywanie i jechać do domu, ale jeszcze jedną obserwację muszę Wam przekazać, z Wami podzielić, to znaczy ten mechaniczny GRX działa po prostu rewelacyjnie. To chodzi super lekko, super szybko, z wyraźnym takim kliknięciem, wyraźnie wskakuje. No nie widzę tutaj żadnego powodu, żeby używać elektroniki. Miałem w tym roku do czynienia już z wieloma napędami, jeździłem na elektronicznej Ultegrze, na mechanicznej Ultegrze, na Alfainie Di2, na Apexie Di2, na Apexie po prostu AXS, na GRX-ie Di2. No i jeżeli jest to rower szysowy, są dwa blaty z przodu, to ok. Elektronika rzeczywiście trochę ułatwia, bo ta przednia przerzutka chodzi zwykle z większym oporem, no po prostu no taka jest tego specyfika, ale jeżeli macie tylko tylną przerzutkę, to ja bym w ogóle nie wybierał elektroniki. Jest to zdecydowanie droższe w zakupie, droższe w naprawach. Trzeba pamiętać o ładowaniu, a tutaj chodzi to po prostu jak po masełku, chodzi to idealnie, o niczym nie trzeba pamiętać, a tu i tak jest pełny pancerz dla tej linki, więc szanse, że to się jakoś tam pobrudzi, czy zasyfi, co chwilę będzie trzeba to zmieniać, są naprawdę znikome. To się robi naprawdę bardzo rzadko. Czasami może trzeba będzie baryłką podciągnąć, to trochę podregulować, ale to jest naprawdę nic w porównaniu do tego, że trzeba o czymś pamiętać, o ładowaniu albo wymieniać za parę tysięcy przerzutkę, jak będziecie mieli jakiegoś dzwona. Więc uważam, że w takim wypadku zdecydowanie wybierałbym mechaniczną przerzutkę. Po prostu też te zmiany biegów wyraźniejsze powodują, że no ja wiem, że ten bieg na pewno wskoczył, a w GRX-ie Di2 nie byłem tego taki pewien, więc dla mnie to chodzi dużo lepiej i jak będę kupował w końcu swojego gravela, na pewno wezmę mechanikę. Oczywiście w SRAM-ie ten AXS całkowicie bezprzewodowy jest fajny, bo nie ma w ogóle już tych kabli, więc w przypadku zmiany długości mostka czy jakichś tam innych rzeczy, no nie ma z tym problemu. To jest duży plus oczywiście, no ale cena jest tego bardzo wysoka i no to już pytanie, czy jest to Wam takie super potrzebne. Ja bym na pewno wybierał mechanikę po tych doświadczeniach z tym rowerem i z innymi. No działa to po prostu świetnie. Zalety tego roweru to niska waga, relatywnie dobra cena, bardzo ładnie wykonana karbonowa rama, która nieźle tłumi nierówności, karbonowa kierownica o profilu aero, karbonowa sztyca, pełen napęd Shimano GRX, możliwość założenia opon o szerokości do 45 mm w rozmiarze 700C oraz duża ilość otworów montażowych. Wady tego roweru to zbyt wąskie opony jak do gravela 33 mm, inserty w ramie przecierają pancerze, kiepski zacisk sztycy, który ją łatwo uszkadza. Reasumując, jak dla mnie jest to naprawdę super gravel, chyba najlepszy sportowy gravel, na jakim dotąd jeździłem, a pod kątem dynamiki i lekkości bardzo blisko mu do mojej szocy. W porównaniu do innych ma świetny stosunek jakość, cena, waga, bo inne gravele za te pieniądze potrafią być po prostu sporo cięższe.
Oczywiście jest tutaj parę mankamentów, na przykład jak ten kłopot ze sztycą, czy zbyt wąskie te standardowe opony, no ale to można dosyć łatwo wymienić i tak czy siak większość z nas prędzej czy później zmienia opony, więc myślę, że nie jest to coś, co by go dyskwalifikowało, a zalet jest tutaj naprawdę sporo. Jeżeli dotarłeś do tego momentu, a nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, to koniecznie zrób to teraz, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Możesz też wesprzeć moją radosną twórczość na portalu Buy Coffee i postawić mi wirtualną kawę, a osobom, od których już te kawy otrzymałem, bardzo dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!